Zabieramy Was dzisiaj do centrum handlowego, które nas totalnie zszokowało. Taki boks na parterze kosztuje tutaj, śmierdzi to po prostu kadzidłami i moczy. Dom strachów to jest tutaj na co dzień teraz. Jacyś skwatersi lubią sobie tutaj coś wypić. Teraz widać, że to jest tylko kino dla gołębi. Creme de la creme na końcu. Zapraszam Was, mamy toaletę. Poczytajcie recenzję, którą przeczytaliśmy na czacie GPT. TDI Mall, typ nowoczesne centrum handlowe. Znajdziemy tu marki obuwia takie jak Bata, Woodland, Puma, Adidas. Dla kogo? Jeśli szukasz jakości i wygody i nie chcesz się targować. Nas całkowicie to miejsce zszokowało. Chodźcie, pokażę Wam, jak to wygląda. Centrum handlowe, jak każde inne. Wchodzimy i po prostu nie dowierzamy. Jak tutaj trafiliśmy? Szukaliśmy jakiegoś targu z rękodziełem, szukaliśmy miejsca, w którym kupimy sobie pamiątki. Nasz kierowca zawiózł nas w 2-3 miejsca, które nam się nie przypodobały, więc po prostu wzięliśmy Chat GPT, który nam podpowiedział miejsce i kazaliśmy mu po prostu przyjechać tutaj. I wchodząc tutaj powiedział nam, że... Chodźcie dalej. Powiedział nam, że kiedyś ta galeria tętniła życiem, ale jest teraz mało sklepów. I zobaczcie, na rozpisce miejsc, które tutaj powinniśmy znaleźć, jest bardzo dużo różnych sklepów na poziomie 0, na pierwszym poziomie. Nawet znajdziemy, zobaczcie, kino. Big Cinemas. Chodźcie dalej, zobaczycie, jak to wygląda. Na terenie funkcjonują jeszcze pojedyncze sklepy, tak jak alkoholowy, McDonald's po jednej stronie, jakaś jedna pizzeria, która ma wystawę frontową i 1 bądź 2 sklepy z pamiątkami. Cała reszta po prostu wygląda na totalnie opuszczoną i przede wszystkim zaniedbaną, no bo ja sobie nie wyobrażam, żeby nawet jeżeli jest jakiś sklep w centrum handlowym, który by był zniszczony albo zamknięty, to by coś się takiego z nim działo. Zobaczcie, co tu się dzieje. Tutaj pod sufitem latają gołębie. Tutaj wszędzie latają gołębie, wszystko jest zawilgocone, podłoga jest po prostu brudna. No, wszak nie ma klientów, to nie ma dla kogo tutaj tego wszystkiego sprzątać. Istnieje jakiś jedna trampolina i 1 samochód do wypożyczenia dla dzieci, ale ja nie wiem, dla kogo to jest. I troszkę się dowiedzieliśmy, co tutaj się zadarzyło, bo kiedy zaczęliśmy tutaj chodzić, to osoby, które tutaj jeszcze są, a jest ich mało, strasznie się zdziwiły, co my tutaj w ogóle robimy. No i podeszli do nas zapytać, czego szukamy, i opowiedzieli nam troszkę historię tego miejsca. A to miejsce ma taką historię, że zostało otwarte w 2004 albo 2008 roku i wtedy przeżywało swoje Eldorado. Było bardzo fajnie tętniącym życiem miejscem. No i przyszedł w 2020 roku COVID. I tak to teraz po prostu wygląda, że większość biznesów splajtowała. Chodźcie, pójdziemy na górę, przy okazji pokażę Wam troszkę, jak to wygląda. Może zajrzymy jeszcze tutaj, bo był tutaj do niedawna jakiś, widać, salon gier, który jest otwarty. Część witryn jest zamknięta i jeszcze jakieś produkty tam w środku są, ale po prostu przyszedł COVID. No i ludzie nie przetrwali tej próby czasu, wszystko było zamknięte i po prostu wszystko popadało. Zobaczcie, chodźcie zobaczyć, jak wygląda to miejsce w środku. Tutaj wszędzie jest jakaś woda. Skąd ta wilgoć tutaj jest, to ja sobie nie wyobrażam. Tutaj mamy... O, cholera, zaraz się przewrócę. A jak tutaj okropnie śmierdzi, to tego się na kamerze nie da opisać. Jakiś cymbergaj, jakieś automaty do gier, jakieś wizualizatory jazdy na motorach. No wygląda to po prostu jakoś apokaliptycznie. Jakieś tutaj błoto, nie mam pojęcia skąd. Chodźcie, wejdziemy na górę, pokażę Wam, jak to wygląda wszystko na górze. Trochę się boję tymi schodami wejść. Zobaczcie, co się tu musiało zadarzyć, żeby ten reling od ruchomych schodów wyglądał w ten sposób. Z tego, co się dowiedzieliśmy, to po prostu dach jest jeszcze nieszczelny i wszystko jest tutaj zalewane, stąd ta wszędzie wszechobecna wilgoć. No i domyślam się, że to, co tutaj parcieje, no to po prostu zostało zalane jakąś grubą ilością wody i po tej wodzie zaczynało gnić
i ostatecznie parcieć i się rozpadać. Przejdziemy się jeszcze troszkę innymi sklepami. A nasz sprzedawca, który złapał nas, żeby sprzedać nam coś, niestety, żeby cokolwiek sprzedać i odzyskać część włożonego kapitału w swój sklep, po prostu wyprzedaje wszystko za pół darmo. To, co nam wyprzedawał, to było wszystko 50% taniej, a nawet kiedy nam zaproponował 50% taniej, to później, jak widział jakiekolwiek zainteresowanie w naszych oczach, to jeszcze to zbijał w dół. I racją jest, że w całych Indiach wygląda to w ten sposób, że sprzedawcy się targują bardzo mocno i pierwsza cena jest zawyżona. Natomiast tutaj widać było pewną desperację, którą wykazywał ten sprzedawca i chciał nam po prostu sprzedać cokolwiek, żeby jakkolwiek powiązać koniec z końcem. Zapytaliśmy go, ile kosztuje najem w takim lokalu, no bo ile może kosztować najem w tego typu obiekcie. I okazuje się, że to centrum handlowe wygląda troszkę w inny sposób. Nie wynajmuje się lokali od właściciela, od jakiegoś funduszu, który jest właścicielem tegoż obiektu, tylko każdy lokal jest prywatną własnością jednego z sprzedawców i po prostu on jest własnościowy. Ile kosztuje taki lokal? No, ten jest troszkę większy, natomiast ten, który był na dole, być może te na dole są też również droższe, no bo wiadomo, to jest poziom, na którym się wchodzi, ale lokal typu taki boks, jedno takie okno rozmiarów, no policzmy, raz, dwa, 3,5 na jakieś strzelam 8 metrów, czyli z jakieś 30 metrów kwadratowych. Taki boks na parterze kosztuje tutaj $40,000, 160 tysięcy złotych. Także mamy mniej więcej rząd wielkości, za ile można taki lokal tutaj nabyć. I okazuje się, że nie ma tutaj żadnego czynszu. Jedyne, za co się płaci, to prąd. W przypadku naszego sprzedawcy było to 1500 rupii miesięcznie, czyli prąd kosztował jakieś 60 zł. Chodźcie, zobaczymy, co na przykład się zadziało w tym sklepie. Widzimy tu jakąś odwróconą naklejkę McDonalda, więc być może była tutaj jakaś siedziba McDonalda. Słuchajcie, nie chcę tu dalej wchodzić, bo śmierdzi to po prostu kadzidłami i moczem, więc przepraszam, ale niestety nie wytrzymam tego. A w całym obiekcie widzimy wszędzie latające gołębie. Zobaczcie tam, jak to wygląda. Przecież to jest wszystko zawilgocone. Wyobrażacie sobie, o, tutaj gołębie latają. Nie dość, że wiadomo, co robią gołębie, no to skąd one się tutaj po prostu biorą. Nie dość, że ta wilgoć wchodzi od góry i tamte wszystkie karton gipsy napuchniały już. W środku w ogóle jest taki dziwny zaduch. Nie wiem, czy pierwotnie obiekt był klimatyzowany. Tak, widać klimatyzatory. Tam na górze też są wywietrzniki, więc zdaje się, że to kiedyś funkcjonowało i było klimatyzowane. Natomiast w tym momencie to nie działa, więc słuchajcie, jeżeli ktoś opiera się... O, widać, że tutaj ten manikir działa, chociaż dziwnie za taką ciemną szybą, boję się tam wejść, bo może tylko pod przykrywką takiej ciemnej szyby i naklejek z usługami kosmetycznymi kryje się tam coś innego. Co tu mamy? Liquid 3D Lounge, Haunted House. A, to był chyba jakiś dom strachów, tak? Now enjoy with new. No tak, wszystko jest zamknięte na kłódkę, ale widać był tutaj jeszcze kiedyś dom strachów. Dom strachów to jest tutaj na co dzień teraz, gdzie trzeba płacić, więc mamy tego typu sytuację, że obiekt jest w ruinie, co widzimy, natomiast co najprawdopodobniej ma się zadziać, to za 2 miesiące ma być tutaj rozpoczęty remont. Zobaczcie, jak wygląda ta fasada, przy której wchodziliśmy na początku. To wszystko jest po prostu w jakimś agonalnym stanie. Ja nie wiem, czy budynek nie powinien przejść na początku jakiejś ekspertyzy pod względem technicznym. Tak, w Indiach ekspertyza pod względem... No tak, ale wiesz, to jest taki obiekt, że uważajcie na te butelki. Widać, że
Jacyś skwatersi lubią sobie tutaj coś wypić. Natomiast bardzo dużo balkonów, z tego co widzieliście, ma już poobsuwane i poniszczone te fasady. O, tak jak tutaj. No przecież to musi odebrać jakiś inspektor budowlany. To jest zbyt duży obiekt. To może komuś zrobić krzywdę. Ha? Close. Ala, chodź tutaj do mnie. Nie wejdziemy do Okej. Słuchajcie, właśnie nas ochroniarz niestety pogonił. Ta część obiektu jest zamknięta. Natomiast z dołu częściowo widzieliśmy, jak to wygląda. A ja dojdę tylko do myśli, którą przed chwilką miałem odnośnie tego, jakie są plany na ten obiekt. Więc może idąc w dół, postaram się o nich opowiedzieć. A okazuje się, że obiekt ma w najbliższym czasie przejść kompleksową modernizację. Właściciel, którym jest jakiś duży potentat lokalny, uważajcie na butelki i papierosy. Lokalny, znaczy może nie lokalny, jakiś duży inwestor. Niestety nie mam możliwości zapamiętania bardzo poprawnie tych nazwisk hinduskich, więc wybaczcie mi. Natomiast okazuje się, że jest on właścicielem kilku tego typu obiektów w kraju, również w Bombaju, gdzieś w Delhi, również ten. Więc o, zobaczcie, to jest ten sklep Nike, który wyczytaliśmy w czacie GPT. Jest tak brudno, że nic nie widać. Nic nie widać, ale znaczek Nike widać? Widać. Ok, czyli lokal ma przejść, lokal ma Stop. fresh stock, świeża dostawa. Także lokal ma przejść w ciągu, za 2 miesiące ma się rozpocząć 3-miesięczna jego renowacja. Ciężko mi to sobie wyobrazić. Zobaczcie tam, ile tam się, jakie tam są przestrzenie, ile tam jest obróbki potrzebnej, być może wzmocnienia, bo ja nie wierzę, że po takiej ilości wody, po takim zapuszczeniu tego lokalu, czy przypadkiem tutaj nie trzeba wzmocnić konstrukcji budynku. My tak sobie śmiało wchodzimy i nie boimy się, ale być może właśnie ochroniarz nas pogonił dlatego, bo jakieś względy techniczne są, które uniemożliwiają wejście tam na górę, więc planują tutaj 3-miesięczny remont. Co z tego wyjdzie, jestem bardzo ciekaw, no bo domyślam się, że wszyscy właściciele tych lokali, chodźcie jeszcze przejdziemy tam, wszyscy właściciele tych lokali na pewno czekają na to, żeby to miejsce znów wróciło do życia. A tutaj ciekawa rzecz, no bo mówimy sobie o tym, co nam podpowiedział ChatGPT i my korzystamy z darmowego ChatGPT, a jego aktualność, ta darmowa wersja jest na rok, Ania, przypomnij mi? Chyba 2 lata wstecz, a miałam 2? 2024? Nie, przepraszam, 23? Czy 2020? Chyba tak było napisane, że dziś 2020, więc być może kiedy podpowiadał nam to, żeby przyjść tutaj i jakoby znaleźć fajne miejsce do... Idziemy na dół? Tak, chyba schodzimy. Tak. Bo tam się wjeżdżało do kina. Okej. Jeszcze na górze było kino. Nawet jakaś promocja. Pola, popcorn. Ania, ciebie nie słychać, bo ja mam mikrofon, dlatego postaram się to powiedzieć. No oczywiście tam jest gdzieś kino. Ta górna część, wiadomo, tam gdzieś były sale kinowe. Teraz widać, że to jest tylko kino dla gołębi. Gołębie kino. Zrobimy jeszcze crème de la crème na końcu. Zapraszam Was, mamy toaletę. Także ChatGPT trzeba bardzo uważać, bo jest super narzędziem, natomiast jeżeli korzysta z bazy danych aktualnych na parę lat wstecz, to trzeba mieć to na względzie i my już wielokrotnie w podróży przekonaliśmy się, że ChatGPT podpowiadał nam źle, bo miał właśnie dane na parę lat wstecz. No dobra, to co? Może pójdę z Wami sam? Moją żonę już tutaj Nie, ja nie dam odstawię. rady, tylko to jest zarazku. Mamy damską, mamy męską. Chcę ci powiedzieć, że mam nadzieję, że jest zamknięta ta toaleta. Okej. Jak kino. Słuchajcie, źle, znaczy dobrze to nie wygląda, wiadomo. Natomiast
Jeżeli mam być szczery, to nie wygląda to gorzej niż w toaletach publicznych w Indiach. Zdecydowanie nie. Także jest oczywiście źle, ale czy jest tragicznie? Też nie. Tutaj oczywiście znajdziemy tradycyjną toaletę w stylu muzułmańskim, czyli po prostu dziura w podłodze i moim zdaniem często jest to najwłaściwsze rozwiązanie, żeby przypadkiem nie dotykać nic w toalecie. Słuchajcie, dzięki za dzisiaj. Dajcie znać, czy podobał Wam się tego typu odcinek. Nas to miejsce całkowicie zszokowało. Dajcie znać, jak myślicie, czy ten obiekt ruszy z powrotem, czy nie. Jeżeli podobał Wam się odcinek, dajcie subskrypcję, dajcie lajka dla zasięgów i widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, cześć!